dobry Państwu. To, że jestem na urlopie, wcale nie zwalnia mnie z tego, że na przykład nie mogę sobie pojechać w trasę. No właśnie, trasę po Francji. To mi pasuje. Gramy sobie, gramy. Mikołaj wiedział, co mi przynieść do Mikołaja. Bardzo mi się tęskni za południem. Więc teraz ta nakładka na Francję to mi tak pasuje. W sumie to dopiero zaczynam grać, tak w ogóle to miałam chwilę przerwy w grze, ponieważ padł mi dysk i później mi padł dysk i już byłam taka wściekła na swój komputer, bo jest stosunkowo nowa, nagle dysk pada bez powodu. Dane na szczęście dało mi się odzyskać, ale później już w ogóle niczego nie instalowałam, dopiero ostatnio sobie zainstalowałam. No i teraz gram też w ETS-a. Ale dopiero zaliczyłam 2 lub 3 trasy, bo dopiero go mam, więc wzięłam sobie Volvo, oczywiście, i pojedziemy jakąś trasę. Teraz bym tylko chciała jeździć te trasy, sobie robić kilometry, osiągać następne poziomy, z tego względu, żeby mieć coraz więcej tras po Francji. I szczególnie, żeby pojawiły mi się takie, które ja lubiłam i sobie porównywać, czy jest tak samo, jak było. Dobra, co mamy? Pojedziemy gdzieś. Montpellier, baza w ogóle sobie założyłam Montpellier, żeby tak było na południu fajnie. Do Marsylii, co tu mamy już? Marsylia, Lyon. Montpellier. Cały czas jeszcze tylko Marsylia, muszę próbować następne poziomy. A na to nic, to pojedziemy do Marsylii z na przykład czym? Pojedziemy Magnumką, nigdy w życiu nie jeździłam Magnumką. O, a to mi się ktoś wiesza? Nie. Pojedziemy, gotowi? Spróbuję się silnik odpalić. Ojejku, ale dziwnie w tej Magnumce. Światełka. Gdzie mam jechać w ogóle? W lewo, w prawo? Jedziemy w lewo. O, co ja mam? Mam naczepy. Są naczepy, aha. Jakie zamiki. Ja mam dosyć czułą kierownicę, muszę sobie poprawić to. Ale jeszcze dzisiaj tam pojadę. Ojej, krawężnik. Okej, tu jest tak. Jedziemy. Ojej, te osie się nie kręcą. Czemu one się nie wykręcają? To jest mój nagminny problem. Dlaczego osie się nie wykręcają? Jakiś to jest nawet taki trochę gabaryt, wam powiem. Są palmy, to jest fajnie, tęsknimy się za palmami. Dobra, to wyjadę. No co oni się tak pchają? Ojejku, ja już zapomniałam, jak to jest, jak się jeździ bez kogutów, że wszyscy puszczają. Ta moja kierownica jest super czuła. Muszę ją, zdecydowanie muszę ją poprawić. Czułość kierownicy, ale to nic. Tym razem postaram się niczego nie popsuć na tej trasie. Żeby się po prostu przyzwyczaić. No gazuj. No i co? I zostałam pod górę. Jeżdżę sobie znowu na automacie, bo tak mi wygodniej. W pracy mam manuala, to tutaj sobie pojeżdżę na automacie. Przypomnę sobie, jak to jest, wygodnie, lajtowo. No, on mnie zdecydowanie wyhamowuje.
O Jezu, ale dziwnie się z tym jedzie. Południe Francji, a mi się tęskni za tamtymi rejonami. Przynajmniej sobie mogę w grę pograć. Tylko czekam, aż będę mogła całkiem gdzieś pojechać na dół. To będzie fajne. Stwierdzam, że jestem bardzo mało cierpliwa, bo mi wcale nie pasuje to, że on tak wolno jedzie przede mną. Postaram się powoli, bo to naczepa trochę... A, tu mieliśmy zjechać, tak? Dobra, wyrobiłam. O Jezu. Gdybym tak pojechała swoją naczepą, to bym już tam prawą stroną szła po krawężnikach, by mi zaszła. Mocno. Okej. Zdecydowanie już zapomniałam, wypadło mi z głowy jak się gra. Teraz gaz, jakiś musisz pojechał sobie na ekspresie. Jednak pijany. Dobra, 2 rękami. 2. Ups, nie wiem. Dobra, nie patrzę na kamerę, bo wtedy jeżdżę po poboczach. Jazda. To wymaga do mnie więcej koncentracji niż jazda w realu. Kurczę, jak teraz by mi przyszło jeździć taką zwykłą naczepą, to bym pewnie kilka krążników zaliczyła. No i jesteśmy na autobanie. Z pierwszym razem jak grałam WTS-a 2, w ogóle na bramkach zaliczyłam to ograniczenie wysokości, nie na te bramki pojechałam. Tak się napaliłam, że już sobie jadę bokiem prawą stroną, już zapomniałam. Co jak? No i jedziemy. Mamy 235 km. To dużo? No ale dobrze, jesteśmy na południu, mi to pasuje tutaj jeździć. Marsylia, te górki, te góry, te tunele. W sumie to na Marsylię jeździłam dosyć regularnie. Od czasu do czasu, jak już wpadłam w ten taki tryb, gdzie wrzucali ludzi ciągle na Marsylię, to trochę jeździłam i stałam weekendy w Marsylii. Właściwie to nie w samej Marsylii, tylko troszeczkę przed Marsylią. Nigdy mnie tam nie ukradli, tylko raz trochę prodeko pocięli. A to i tak było mało. Po tych górach sobie chodziłam, ale to było fajne. Jedziemy. Super. W ogóle mam paliwo jeszcze? Mam paliwo, dobra. Na tych niższych poziomach jeszcze nie trzeba tankować. Ale bym sobie w taką trasę pojechała. No wiem, że może to wiem, ale po prostu bym sobie pojechała tam teraz. To schodzi tak. No dobrze. Kurczę, rzeczywiście był tam taki ten Kreuz. Jezu, jak się zapomina.
Nie ma nic piękniejszego niż hamować za osobówką na autostradzie, nie? No i bromeczki. Pojedziemy sobie w tą. Ale zawsze lubiłam wjeżdżać w bramki, tak super szybko. Ale niestety tak nie przypuszczały, jeżeli się jechało więcej niż ile, 25 kilometrów na godzinę? Chyba tak. No i to i tak lepsze niż wyhamowanie do zera. Taka szeroka ta bramka była. To teraz spokój. Jadę sobie telewizorem, czyli magnumką. Zobaczymy, czy będę pamiętać nazwy parkingów, czy mi się przypomną. Niektóre nawet jeszcze do tej pory pamiętam. Montpellier, jak się przejeżdżało w nocy przez Montpellier, właściwie tą autostradą, to po lewej stronie było widać takie niebieskie latarnie na ulicach. Jak się czasami zagapiałam, tak jechałam automatycznie i tak widziałam niebieskie latarnie po lewej stronie, to już wiedziałam, że to jest Montpellier. Kiedyś jak się już najeżdżę na gabarytach, to będę musiała trochę pojeździć też jeszcze dalej po Europie. Zdecydowanie. No. Widać bramki. I gaz. O, kilometr już ściskają szybciutko. W ogóle to jakąś pauzę trzeba będzie zrobić. O,
rozbiło. Ja rozbiłam auto. No nic. Ja sobie chciałam zobaczyć na parking. Ajajaj. Oj tam, oj tam. Pijany. Teraz się skupiam. Teraz niczego nie zahaczę. Słońce świeci ostro. Co? Już tu zjeżdżamy? Niech tak będzie. Gaz. Ile mam? 7 km do rozładunku. Później trzeba będzie jakąś pauzę wykręcić. No i to się nie mocno ściąga na prawo. Tak się jakoś trzymam daleko od środka. Do w sumie Montpellier to chyba nigdy niczego nie wiozą tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżałam. Może wiozę naczepy do jakiejś firmy gabarytowej. Kto wie? Ciekawe, jakie to naczepy, jakie firmy. Zajdziemy, zobaczymy. Nie pamiętam, co było na zleceniu. I co? Na Radiu Frago. O, co tam po lewej? Nic tam nie ma po lewej. Wyrobię. Co? Pasuje na to, że to by było gdzieś tu. Chyba przyjechałam. Tak jest po lewej, więc cofnę. Ups. Ja to w sumie tak lubię sobie trochę się porozwijać w tej grze, bo to jest tylko gra. I czasami nawet nie patrzę w ogóle, gdzie cofam. Dobra, kręcimy. Przejdzie lewa, przechodzi. Pięknie. No i dostarczone. Oczywiście sama postawię pod rampę, no bo jak to? Nie pójdę na automat. Nie godzi się. Gdzie jest ta moja rampa? Jakieś szapy rozbudowane pod rampą? No okej.
Końca. Jeszcze wyciągnąć. I jeszcze trochę. No dobra. Gdzie jest moja rampa? Gdzie na to linię? Nie widzę. Gdzie to jest? O, jest, dobra. Trochę wyprostować. Dołamać. Hostować. Jeszcze trochę prosto i będzie, no troszeczkę dołamać. I wchodzi. Musi wejść. Jeszcze troszeczkę jeszcze i już. Na prosto. Nawet osie się nie kręcą w tej naczepie, ale tak naprawdę z taką naczepą się łatwiej cofie z takimi nieskrętnymi osiami. I odczepiamy. No i brawo! Doskonale, oczywiście, że doskonale. Jak indziej to mogło być jak inaczej niż doskonale. Fajnie sobie jest tak pojeździć, poprzypominać. Muszę sobie tylko troszeczkę nabić punktów, żebym mogła jeździć dalsze trasy i żeby było ciekawiej. Nie tak tylko cały czas Montpellier, Marsylia. Muszę odkrywać nowe miejsca i sobie przypominać te piękne czasy, gdy jeździłam na południe, do Hiszpanii, we Francji. Za tym mi się bardzo tęskni. Przynajmniej sobie tutaj mogę pograć i wspominać. Muszę troszeczkę zacząć jeszcze zjeżdżać. Także w sumie... No nic, dość sentymentów, bo ja tak naprawdę to już do pracy zbieram. Jak będziecie widzieć moje wideo, oglądać, to pewnie już będę w pracy, będę ostro pracować. Także pozdrawiam Was, pozdrawiam w ogóle wszystkich graczy ETS-a 2. Do zobaczenia na trasie. Cześć!